Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Po zakupie butów SPD koniecznie musimy zamontować tam bloki i je ustawić. Jeżeli zrobimy to źle, wtedy będziemy mieli problemy chociażby z bólem kolan czy z efektywnością pedałowania. Także jest to bardzo istotna sprawa i dzisiaj Wam to pokażę. Zapraszam do oglądania. I poprawne ustawienie bloków SPD pokażę Wam na butach FLR model F65. Zaczynam ich długodystansowy test, także za kilka miesięcy na pewno podzielę się z Wami moimi wrażeniami dotyczącymi tych butów. No i jeżeli chodzi o samo ustawienie bloków, będę to pokazywał na blokach Shimano. Tutaj mamy tę możliwość, że możemy oprócz tego, że ustawiamy blok przód-tył, patrząc od góry buta, przód-tył, możemy także ustawiać na boki prawo-lewo i także delikatnie możemy regulować jeszcze skrętność stopy. I zaczynamy od ustawienia bloku przód-tył. Na początek warto rękoma wymacać kość, która wystaje nam tutaj od wewnętrznej strony w okolicach poduszki stopy. No i z drugiej strony również mamy też taką wystającą kość i mniej więcej blok powinien być ustawiony przynajmniej wyjściowo na początku wzdłuż tej linii, która będzie przebiegała nam w tym miejscu. I po założeniu buta dobrze go jeszcze spinamy i można palcami wyczuć dokładnie to samo miejsce, tutaj tę wystającą kostkę przez buta. I niektórzy zaznaczają tutaj długopisem z jednej, ewentualnie z drugiej strony te kości. Można to też zrobić w ten sposób, że po wyczuciu, gdzie ta kość przebiega, od razu ustawić sobie ten blok. Można go tak ustawić, aby śruby, tu środek tego bloku przebiegał w tej linii. Niektórzy mówią, żeby od razu około centymetr poniżej, czyli bliżej pięty ustawić blok. Ja tak właśnie zrobię, ustawię go trochę niżej. No i to będzie nasze wyjściowe ustawienie. Jeżeli chodzi o ustawienie na boki, na początek najlepiej ustawić na środku i tak samo z rotacją najlepiej centralnie pionowo ten blok w dół. Śruby dokręcamy, ale nie robimy tego jeszcze maksymalnie i trzeba teraz wsiąść na rower i zobaczyć, co dalej. No i teraz wsiadacie na rower i sprawdzacie, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście warto też sprawdzić, czy na pewno siodełko jest ustawione teraz na dobrej wysokości. Zwłaszcza jeżeli to są Wasze pierwsze pedały SPD i pierwsze buty, może się okazać, że siodełko trzeba będzie lekko gdzieś skorygować. Natomiast po ustawieniu siodełka patrzycie, czy pedałujecie w naturalnej pozycji, czy nie macie wrażenia, że przydałoby się, żeby jednak but poszedł trochę do tyłu czy do przodu. Osoby, które sporo jeżdżą na rowerze, myślę, że są w stanie to samodzielnie wyczuć. No i patrzycie również na to, czy stopa jest dobrze ustawiona na boki, czy nie jest za daleko od korby, a może jest za blisko i na przykład but ociera nam o ramię korby, to będzie trzeba to sobie też delikatnie wyregulować. No i w ostatniej kolejności patrzycie na to, czy stopa nie idzie Wam gdzieś na boki. W zależności od tego, jakie macie bloki, jakie macie pedały, ten luz roboczy będzie większy bądź mniejszy. Tutaj w pedałach Shimano jest on relatywnie dosyć duży, także można sobie też tę stopę ustawić samemu podczas jazdy. To nie jest tak, że ona jest na sztywno przyspawana do pedału. Natomiast jeżeli zobaczycie, że stopa idzie gdzieś za daleko, można delikatnie tym wychyleniem sobie to korygować. Oczywiście, jeżeli stopa idzie Wam naprawdę bardzo w jedną bądź w drugą stronę, tutaj warto byłoby już się wybrać na profesjonalny bike fitting, na dobranie specjalnych wkładek, ponieważ pewnych tutaj korekt nie jesteśmy już w stanie dokonać samodzielnie, samym ustawieniem bloków.
I musicie pamiętać o tym, że to, co Wam pokazałem, jest to bardzo podstawowa forma ustawienia buta. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli po setkach prób ustawianiu, przestawianiu nadal jeździ Wam się niewygodnie, czujecie jakieś drętwienie kolan, a siodełko macie dobrze ustawione na odpowiednią wysokość, wtedy właśnie warto wybrać się do specjalisty, wybrać się na bike fitting. Takie ustawianie bloków i porada dotycząca wkładek w butach kosztuje od 50 do 150 zł i jeżeli tylko chcecie właśnie w takich butach jeździć, to nie skreślałbym ich, jeżeli coś jest nie tak, tylko zastanowiłbym się właśnie nad takim bike fittingiem. Ja nigdy z takiej usługi nie korzystałem, zawsze ustawiałem te bloki w butach na czuja. Oczywiście korzystając z podstawowych tutaj ustawień, czyli pod tym, żeby pod poduszką od stopy był ustawiony ten blok, natomiast jeżeli chodzi tutaj o rotację, o ustawienie na boki, no to już ustawiałem trochę wedle własnych preferencji, nigdy nie miałem problemów z kolanami, no ale to też nie było tak, że za pierwszym razem zawsze udawało mi się te bloki ustawić, zawsze robiłem później drobne korekty. Teraz Wy dajcie znać w komentarzach, czy jeździcie w butach SPD, jak ustawiacie te bloki, czy macie jakąś swoją metodę, czy robicie to też takimi domowymi metodami, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, hej!